Dzień dobry, witam Was kochani. Dzisiaj pomyślałam, nagram Wam taki króciutki filmik, co jeszcze będę siała w lipcu, bo wbrew pozorom w lipcu jeszcze można całkiem sporo zasiać. Więc tutaj mam pietruszkę, która jest taka przerzedzona, no i myślę, może jeszcze obok grządce dosieję pietruszkę. Może naciową, nie korzeniową, tylko naciową. Ona jeszcze zdąży wzejść, bo ja 2 lata temu siałam w lipcu i jeszcze była w tym roku, a na przyszły rok też jeszcze była, chociaż tam troszkę zakwitła, ale wiecie, jak zetniecie kwiaty pietruszce, to ona jeszcze w liście odbije. Także pietruszkę dosieję. Tutaj zasiałam jeszcze koper. Co prawda ja go już zasiałam z tydzień temu, zresztą widać, wschodzi. Tutaj jest takie doświadczenie, że pół grządki zaściółkowałam sianem, natomiast pół trocinami. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i tutaj też już pięknie wschodzi koperek. I koper jak najbardziej jeszcze polecam Wam siać, ponieważ ja mam nawet takie doświadczenia, że ten koper, który jest siany później, właśnie tak czerwiec, lipiec, jest o wiele ładniejszy, nie ma mszycy na niej, niż ten taki, co wczesną wiosną siejemy. Ja w tym roku miałam koper tylko w szklarni wczesną wiosną, no i on właśnie do pewnego momentu był ładny, a później już, jak mówiłam, w szklarni mi się pojawiła mszyca, także zdążyłam go ściąć, zamrozić. Teraz korzystam aktualnie z mrożonego, a tutaj już rośnie następny, także koper jak najbardziej. Tutaj zasiałam fasolkę szparagową, ale nie wzeszły mi wszystkie nasiona. Prawdopodobnie wzeszła tylko ta fioletowa i to jest, co ciekawe, zbierana właśnie z nasion takich uprawianych, a nie kupiona w sklepie, a nasiona tam była jeszcze żółta i zielona. Jak widać, chyba żadne nie wzeszły, bo tą ciemną poznać po tym, że ma ciemne łodyżki. Ja nie widzę, wszystkie są ciemne, więc prawdopodobnie mi wzeszła tylko ciemna fasola. I zobaczcie, jakbym tylko się opierała na nasionach kupionych w sklepie, świeżych, z datą ważności, to bym nie miała w ogóle fasolki. Czujecie to? I to były 2 paczki, 2 różne. Jedna była zielona, druga żółta. Więc dosieję. Jeszcze pierwsza połowa lipca można siać fasolkę, bo no to zależy też właśnie, czy trafimy na taką jesień ciepłą, bo czasami, wiecie, przymrozki, pierwsze dni września i przymrozki, a czasami jeszcze wrzesień jest ciepły i zdąży ona zaowocować, więc warto jeszcze fasolkę zaryzykować. Jeszcze bym polecała siać jakieś kapustne, nie tą kalarepę, bo tutaj jest, wiecie, ta kalarepa gigant, ona dopiero zawiązuje główki, ona dopiero będzie na jesień, bo to jest późna, ale jeśli wczesna kalarepa, to jak najbardziej, ponieważ ona, na przykład wczesną mam tutaj, ona już jest do zbioru, ale ona błyskawicznie rośnie, więc jakby teraz jeszcze wysiać taką fioletową wczesną, to myślę, że do jesieni zbierzecie, tym bardziej, że kalarepa się nie boi tam chłodów. Jak widać, sałaty pięknie idą w kwiat, więc ja w domu wysiałam już, słuchajcie, nowe sałaty w domu, ponieważ mi jest łatwiej kontrolować w domu wilgotność, wiecie, w tych małych takich doniczusiach. Mam w domu dalej ten inspekt, taki regalik z folią na balkonie i tam właśnie sobie wysiałam, to Wam tutaj pokażę. Wysiałam parę sałat, ale też jak widać nie wszystkie wzeszły. Nie zauważyłam jej, słuchajcie, parę dni temu. Więc tak, sałaty. I ja jeszcze posiałam na rozsady buraczki. W tym roku nie miałam buraczków w grządkach, ponieważ właśnie nie wyrobiłam się i kupiłam takiego buraka egipskiego, wczesnego i też go zasiałam. No i tutaj taki inspekcik jest. To są buraczki. Tutaj mam sałaty. Już trzeba wysadzać je, ale powiem Wam, że błyskawicznie to urosło. Już Wam pokażę, co to za burak. To jest burak taki typ egipski i on jest wczesny. I jeszcze tutaj na tej samej paletce wysiałam burak liściowy. Też tutaj oddzieliłam gdzieś, już nie wiem, pisakiem, ale w każdym razie on bardzo szybko mi wstrzedł. Powiem Wam, na równi z sałatą.
Już po kilku dniach były siewki, także spokojnie jeszcze możecie te buraczki siać. Ten typ egipski ponoć jest najlepszy na botwinę. Tak, żeby był taki mały buraczek, także on myślę spokojnie zdąży do jesieni. I planuję na dniach tę grządkę właśnie przygotować, oczyścić i tutaj posadzić sobie buraków sadzonki. Plus jeszcze jak mi tutaj ten czosnek, wiecie, wykopię, bo to też już niedługo będę go wykopywać, bo widzicie, tak pożółkły mu niektóre liście. Jeszcze troszkę i już będę go wykopywać. Także zrobi mi się tutaj miejsce między ogórkami a pomidorami i myślę tutaj też te buraczki powsadzać, bo dosyć dużo będzie tych rozsad, a mi się sprawdziły buraczki między pomidorami w zeszłym roku, więc jak najbardziej. Może nawet w szklarni, jak wiecie, zostanie mi nadwyżka, to tam poupycham na dole między pomidorami. Można jeszcze, słuchajcie, spokojnie siać wszystkie szczypiorki. Ja tutaj mam właśnie taki już od wielu lat. Ja go tylko ścinam. Dosłownie kilka dni temu ścięłam i zobaczcie, jaki piękny. I on, im bardziej się go ścina, tym ładniej wygląda. Tutaj mam szczypiorek czosnkowy. On taki tutaj troszkę jest, wiecie, zasuszony, mało wody ma. On się charakteryzuje tym, że ma takie płaskie szczypiory, o, tak jak trawa trochę, i ma lekki posmak czosnku, ale teraz też świetny jest czas na sianie czosnku. I powiem wam, że to też jest takie trochę naśladowanie natury, bo zobaczcie obok, tutaj jest czosnek, który mi zakwitł i który ma już nasiona. Więc on naturalnie w naturze, w przyrodzie się właśnie teraz wysiewa. To jest zwykły akurat szczypiorek. I tutaj już będę zbierać nasiona. I to jest też wskazówka na to, że teraz jest czas na sianie wszelkich szczypiorków. Również możemy wysiać teraz rukolę. Tu jest rukola wieloletnia, co prawda. Coś ją tu podjada. To wiecie co, w kilka dni się stało. Nie wiem, jakiś tutaj dziurkuje ją, ale to wiecie, nie przeszkadza mi. I też ona już ma kwiaty takie uschnięte. Akurat tutaj nie zawiązała kwiatostanów, bo ja jej obcinam, te kwiatostany, ale w naturze ona już by się wysiewała. Więc rukole, szczypiorki, tak jak mówiłam, sałaty, wszystkie takie, wiecie, nowaliki. Sałaty też polecam, wiecie, wysiewać takie, które najczęściej na opakowaniu pisze, że są całoroczne, odporne właśnie na wybieganie w kwiat, i zazwyczaj zauważyłam, to są takie sałaty jak krucha, dębolistna, wszystkie te rzymskie sałaty. Lolorossa też ładnie. Ona dosyć długo nie idzie w kwiat. Teraz idzie i już będę musiała ją zebrać, ale jeszcze te liście są, powiem wam, całkiem smaczne. Nie są gorzkie. One długo nie są gorzkie. Dopiero naprawdę już musi zakwitnąć. Też można wysiać jeszcze spokojnie jarmuże. Tutaj jest jarmuż toskański. Ja co prawda wolę wiosną je wysiewać, ponieważ one, jak wysiewam je jesienią, no to rosną takie jeszcze nieduże, a na drugi rok od razu kwitną i tak można powiedzieć krótko można się cieszyć ich liśćmi. Chociaż jak się obcina kwiaty, ja miałam taki jarmuż, który chyba z 3 lata miał, w końcu zmarł z którejś zimy, ale on kwitł, ja mu obcięłam te kwiatostany, później wybiły takie małe jarmużyki na tej łodydze i jeszcze się dawało liście zbierać, aczkolwiek najładniejsze jarmuże, ja uważam, właśnie są teraz, te siane wiosną. One teraz właśnie mają ładne liście, takie, wiecie, soczyste, i można je zbierać. Na drugi rok zakwitną, też jeszcze liście można zbierać, ale to nie zawsze jest już takie, wiecie, fajne. Można jeszcze też pokusić się o wysiewanie warzyw na takie mikrolistki. No to tak, ja kiedyś pokazywałam wczesną wiosną, tak zimową porą bardziej, jak właśnie wysiewałam groszek bodajże, też buraczki właśnie. Można wysiać je i zbierać po prostu takie mikro zielone, świeże listki do sałatek. Jeszcze do sałatek można wysiać rzeżuchę, o, przypomniałam sobie, w ogrodzie normalnie, powiem wam. Bardzo fajna jest taka z ogrodu rzeżucha i ona bardzo szybko rośnie. O wiele jest taka z ogrodu, wiecie, smaczniejsza niż taka z waty, bibuły. Także
Takie rzeczy polecam, co szybko będą kiełkować, szybko rosnąć i jeszcze zdążą cieszyć nas swoimi plonami. No i to na razie, wiecie, tyle z wysiewów. Jeszcze planuję posiać szpinak nowozelandzki, bo on jest taki, że nie pójdzie w kwiat latem, więc to z rzodkiewką chyba jeszcze się wstrzymam, bo będą właśnie upały i dzień jeszcze za długi. Jeszcze bym chciała trochę, wiecie, wysiać kwiatów takich bylin albo dwuletnich, ale nie wiem, jak to mi wyjdzie z czasem, bo ja jeszcze nie ogarnęłam całego ogrodu warzywnego. Jeszcze nawet mi zostały 2 pudełeczka wysadzić cyni rozsad. Także ja nie wiem, czy się jeszcze porwę na wysiewanie kwiatów, ale też polecam teraz wysiewać takie dwuletnie goździki. O, bo widzę, że goździki teraz właśnie przekwitają i wysypują kwiaty, więc jak najbardziej można je teraz wysiewać. Najlepiej, słuchajcie, sprawdzić na opakowaniach, bo tam są wszelkie informacje, kiedy należy dany kwiat, czy w ogóle roślinę wysiać, kiedy pikować i najlepiej trzymać się tych wytycznych. Ja tutaj sobie wysiałam orliki i mam taki sposób wysiewania na rozsady prosto do gruntu, że wyznaczam sobie takie miejsce tym pojemnikiem, bo później będę przykrywać, właśnie taką szklarenkę robić. Najlepiej, żeby to było miejsce zacienione, ponieważ pod tą szklarenką to nam, wiecie, może przygrzać tam słońce za mocno i te siewki młode wypalić. No i później wysiewam i przykrywam taką lepszą ziemią kompostową. Później to podlewam wszystko i przykrywam tą szklarenką, ponieważ ona zapobiega szybkiemu parowaniu. Wiecie, teraz jest susza u nas potworna i taka szklarenka właśnie chroni te młode siewki, bo one póki nie mają korzonka dobrze wykształconego, to są bardzo narażone na wysychanie. No i to jest taki, wiecie, mój sposób na wysiewanie właśnie kwiatów latem do gruntu, żeby te właśnie siewki dobrze nam wzeszły i były dobrze zabezpieczone. No i kochani, to będzie wszystko. Napiszcie jeszcze, może coś tam wy wysiewacie, co warto jeszcze wysiać. Może jeśli nie ja z tego skorzystam, to może ktoś, kto tam czyta komentarze, skorzysta, zainspiruje się. Także proszę, napiszcie. Na dzisiaj się żegnam z Wami. Do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego odcinka. Pa, pa!